Dzień dobry. Witamy w kanale, gdzie rozkładamy prawo i biznes na czynniki pierwsze. Nazywam się Aldona Pietrzak, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Gessel. A ja nazywam się Monika Żulińska, jestem radcą prawnym i managing associate, a reprezentujemy praktykę prawa korporacyjnego i prawa spółek. W dzisiejszym odcinku przybliżymy dwa ciekawe typy spółek w polskim prawie handlowym: spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Obie są hybrydami, łączą cechy spółek osobowych i kapitałowych, dając dużą elastyczność w dopasowaniu relacji między wspólnikami. Brzmi ciekawie? Zaczynamy. Spółka komandytowa to forma spółki osobowej, w której występują dwa rodzaje wspólników. Komplementariusz. On prowadzi sprawy spółki i odpowiada całym swoim majątkiem za jej zobowiązania. Drugi typ, komandytariusz. Nie prowadzi spraw spółki, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej wpisanej w umowie spółki. Warto wiedzieć, odpowiedzialność komplementariusza jest solidarna i subsydiarna, czyli najpierw odpowiada spółka, a dopiero potem komplementariusz. Komandytariusz odpowiada tylko, jeśli nie wniósł wkładu w pełnej wysokości sumy komandytowej. I taki przykład z życia. Techbud, spółka komandytowa. Wyobraźmy sobie spółkę, gdzie Jan jest komplementariuszem, natomiast Anna jest komandytariuszką. Suma komandytowa wynosi 50 000 złotych. Natomiast Anna wniosła jedynie 25 000 złotych. Jeśli spółka zaciąga dług, na przykład 200 000 złotych i spółka go nie spłaca, Jan odpowiada całym swoim majątkiem. Natomiast Anna tylko do brakującej części sumy komandytowej, czyli do wysokości 25 000 złotych. Jaki z tego wniosek? Dla osób, które chcą ograniczyć ryzyko, rola komandytariusza jest bardzo atrakcyjna. Komplementariusz natomiast ma większy wpływ na działanie spółki, ale też ponosi większe ryzyko. Jak wygląda reprezentacja w spółce komandytowej? Kto podpisuje umowy? Co do zasady, komplementariusze. Komandytariusz może działać tylko jako pełnomocnik spółki i to na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Ważna uwaga. Jeśli komandytariusz nie ujawni, że działa jako pełnomocnik, odpowiada za skutki tej czynności bez ograniczeń. Bardzo istotna sprawa. Zawsze sprawdzaj wpisy w KRS. Czy masz do czynienia z komplementariuszem czy komandytariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna to brzmi bardzo skomplikowanie. Natomiast jak ona działa? To konstrukcja podobna do spółki komandytowej, natomiast komandytariusza zastępuje akcjonariusz. Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i odpowiada bez ograniczeń. Natomiast akcjonariusz wnosi wkład i obejmuje akcje. Akcjonariusz nie odpowiada jednak w ogóle za zobowiązania spółki, za wyjątkiem sytuacji, gdy dokona czynności prawnej w imieniu spółki, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa lub działając bez pełnomocnictwa. Jeśli akcjonariusz podpisze coś w imieniu spółki bez pełnomocnictwa, wtedy odpowiada wobec osób trzecich osobiście i bez ograniczeń. A dla kogo są te spółki? Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna to świetny wybór, jeśli chcesz wprowadzić inwestora pasywnego, potrzebujesz elastycznej struktury, szukasz formy pośredniej między spółką osobową a kapitałową lub zależy Ci na różnym poziomie odpowiedzialności i zaangażowania wspólników. Jest to idealne rozwiązanie na przykład do biznesów rodzinnych, projektów z udziałem zewnętrznych inwestorów czy firm, które chcą ograniczyć odpowiedzialność, ale nie wchodzą jeszcze w pełną strukturę spółki kapitałowej. Podsumowując, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna to elastyczne narzędzia, które bardzo dobrze sprawdzają się tam, gdzie potrzebne są różne poziomy zaangażowania i odpowiedzialności wspólników. Masz pytania? Chcesz, żebyśmy przygotowali porównanie z innymi spółkami, na przykład ze spółką ZOO? Zostaw komentarz, polub nas albo subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o prawie w praktyce. Dzięki za dziś i do zobaczenia.